Następny tydzień spędzimy w Ameryce Południowej, w Peru. Przeżyjemy niesamowitą przygodę w malowniczej oazie Huacachina i przejedziemy się specjalnie przystosowanym do jazdy po piasku pojazdem. Przemierzymy majestatyczne Andy i wyruszymy na wyprawę na Górę Tęczową. Wybierzemy się do Machu Picchu i Ollantaytambo, gdzie zobaczymy budowle stworzone przez UFO. A także spróbujemy świnki morskiej, tradycyjnego peruwiańskiego dania. Nasza peruwiańska przygoda rozpoczęła się lotem z Rio de Janeiro do Limy z przesiadką. W stolicy Peru spędziliśmy noc w hotelu Hospedaje El Viajero Aeropuerto, żeby złapać poranny samolot do Cusco. Wypożyczyliśmy auto w Hertz Cusco Airport. W Cusco spędziliśmy 2 noce, zatrzymując się w hotelu Hacienda Estancia San Pedro. Przytulny hotel, idealna baza wypadowa do zwiedzania miasta. Kierując się w stronę Ollantaytambo, naszym oczom ukazały się szklane kapsuły zawieszone na zboczach gór. Wyobraźcie sobie nocleg w takim miejscu. Dotarcie tam to już sama w sobie przygoda. To Sky Lodge Adventure Suites. Luksusowy hotel oferujący niezapomniane wrażenia. Gdzie jedna noc kosztuje prawie 4000 zł. Kiedy dotarliśmy do Ollantaytambo, okazało się, że niestety zamknięto już bramę. Jak pech to pech. Na szczęście zaplanowaliśmy powrót za kilka dni. Następnego dnia ruszyliśmy w stronę Góry Tęczowej Vinicunca, a po drodze widzieliśmy lamy. I jeszcze więcej lam. Zaparkowaliśmy niedaleko góry i przeszliśmy kilkaset metrów do punktu widokowego. Po drodze doświadczyliśmy wszystkich 4 pór roku. Było słońce, śnieg, grad, a także silny wiatr. Zmieniająca się pogoda w tak krótkim czasie była fascynująca, ale jednocześnie trudna do zniesienia na tak dużej wysokości. Musiałem zatrzymywać się kilka razy, bo zaczynała mnie łapać choroba wysokościowa. To doświadczenie pokazuje, jak wymagające i trudne mogą być warunki w tak ekstremalnym miejscu. Punkt widokowy na szczycie Vinicunca znajduje się na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza, oferując niesamowity widok na otaczające szczyty Andów. Co ciekawe, góra przez wiele lat była ukryta pod warstwą lodu, który stopniał dopiero w wyniku zmian klimatycznych, odsłaniając tę naturalną tęczę. Kolejnym etapem naszej podróży była przejażdżka pociągiem z Cusco do Machu Picchu. To było niezwykłe doświadczenie. Podróżowaliśmy jednym z panoramicznych pociągów ze szklanym dachem, co pozwoliło nam podziwiać spektakularne widoki Na Andy podróż do Aguas Calientes była prawdziwą ucztą dla oczu. Po przyjeździe do Aguas Calientes zameldowaliśmy się w hotelu Inti Punku Machu Picchu Hotel & Suite. To malownicze miasteczko jest otoczone majestatycznymi szczytami, a poranne mgły nadają mu mistyczny charakter. Jego urocze, brukowane uliczki pełne są kawiarni i sklepików z pamiątkami, a rzeka Urubamba dodaje uroku całej okolicy. Przespacerowaliśmy się po okolicy i kupiliśmy bilety autobusowe do Machu Picchu. Następnego dnia obudziliśmy się w środku nocy, żeby ustawić się w kolejce po autobus. Autobus dowiózł nas na parking pod Machu Picchu, gdzie spotkaliśmy przewodnika. Tam też kupiliśmy bilety wstępu. Przewodnik oprowadził nas po całym kompleksie, opowiadając o historii i tajemnicach tego niezwykłego inkaskiego miasta. Dzielił się z nami fascynującymi opowieściami, Takimi jak historia tego drzewa. Gdy odkryli Machu Picchu, ruiny były częściowo zarośnięte dżunglą tropikalną. Pozostawiono jedno drzewo, aby zobrazować, jak bardzo teren był zarośnięty i jak Machu Picchu było trudne do odnalezienia. W naszej grupie była też 3 przemiłych Brytyjczyków. Ich towarzystwo sprawiło, że wyprawa była jeszcze bardziej radosna. Wizyta w Machu Picchu była niesamowitym przeżyciem. Ta inkaska cytadela, ukryta pośród gór, wciąż skrywa wiele tajemnic. Takich jak ta o technikach cięcia i dopasowywania kamieni. Niektóre teorie sugerują użycie technologii obcych,
albo istnienie zaawansowanych cywilizacji przed Inkami. To, że budowle są imponujące, nie oznacza, że musiały powstać przy użyciu nadprzyrodzonych środków. A wy jak uważacie? Odkryta w 1911 roku przez Hirama Bingama, nadal zadziwia swoim majestatem i położeniem. Co ciekawe, Machu Picchu Nigdy nie... zostało odkryte przez hiszpańskich konkwistadorów, dzięki czemu jest jednym z najlepiej zachowanych miast Inków. Do dziś naukowcy nie są pewni jego pierwotnego przeznaczenia. Mogło służyć jako rezydencja królewska, świątynia. lub miejsce ceremonii religijnych. Po powrocie do Aguascalientes udaliśmy się na obiad do restauracji. Z widokiem na rzekę Urubamba. Po powrocie do Limy wybraliśmy się łódką na wyspy Palestas. Nazywane Małymi Galapagos. Po drodze napotkaliśmy na lwy morskie, a także zobaczyliśmy rysunki z Nazca. Rysunki te to grupa geoglifów, system linii, które oglądane z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny lub figury geometryczne. Archipelag ten jest domem dla ponad 1,5 miliona ptaków. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Można tu podziwiać lwy morskie, pingwiny Humboldta i całe mnóstwo ptaków morskich, w tym kormoranów, głuptaków peruwiańskich i pelikanów. Wyspy słyną również z ogromnych kolonii uchatek patagońskich, które wylegują się na skałach, wygrzewając się na słońcu niczym plażowicze w Mielnie. Kolejnym etapem naszej podróży była Ica, gdzie zjedliśmy obiad w restauracji El Cordón y la Rosa. Spróbowaliśmy ceviche, tradycyjnej peruwiańskiej potrawy. To danie z surowej ryby, które marynuje się w soku z limonki. Kwaśny sok sprawia, że białko w rybie ścina się, wygląda i smakuje trochę jak gotowana ryba, ale bez użycia ognia. Spróbowaliśmy także tradycyjnego peruwiańskiego napoju chicha. Po południu udaliśmy się do Huacachiny, malowniczej oazy otoczonej majestatycznymi wydmami. Tam mieliśmy okazję przejechać się specjalnie przystosowanym do jazdy po piasku pojazdem. To prawdziwa gratka dla miłośników mocnych wrażeń. Po solidnej dawce adrenaliny spróbowaliśmy swoich sił w sandboardingu, zjeżdżając na deskach z wysokich, piaszczystych wzniesień. I szczerze mówiąc, tak średnio to wychodziło. Na zakończenie dnia usiedliśmy na wydmach i podziwialiśmy niezapomniany zachód słońca nad pustynnym krajobrazem. Widok, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Wieczorem wróciliśmy do oazy, aby jeszcze raz chłonąć jej magiczną atmosferę. To jedyna naturalna oaza w Ameryce Południowej. Właściwie to woda w jeziorze była kiedyś naturalna, ale od lat 80. poziom wody spada. Obecnie wodę sztucznie uzupełnia się pompami, żeby oaza nie zniknęła. W ostatni dzień naszej podróży do Peru wróciliśmy do Ollantaytambo. Mieliśmy przyjemność zwiedzać to miejsce z lokalnym przewodnikiem. Opowiedział nam o inkaskich ruinach, ich historii i znaczeniu. Warto wspomnieć, że wśród skał Ollantaytambo znajdują się takie, które wyglądają jakby zostały wycięte z laserową precyzją. To niesamowite, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w czasach budowy tego miejsca około XV wieku technologia obróbki kamienia była znacznie mniej zaawansowana, dlatego niektóre elementy, jak na przykład idealnie dopasowane kamienie, do dziś owiane są tajemnicą. Kiedy zapytałem przewodnika, czy to może dzieło UFO, odpowiedział, że to nie UFO, a starsi bracia, tajemnicza grupa, która miała przekazać Inkom te niezwykłe umiejętności budowlane, niczym sekretny przepis na pierogi od babci. Przechadzając się wąskimi uliczkami Ollantaytambo, szukaliśmy miejsca, gdzie można spróbować chicha, tradycyjnego peruwiańskiego napoju.
Dom, w którym serwowano chichę, rozpoznaliśmy po czerwonej folii na patyku. To znak, że właśnie tam można jej skosztować. Dotarliśmy na miejsce i mieliśmy okazję napić się tego niezwykłego drinka. Chicha to lekko sfermentowany napój z kukurydzy, nierozerwalnie związany z kulturą Inków. I powiem wam szczerze, można poczuć kilka procent. Nasz przewodnik zaśmiał się, że wystarczy mu 2-3 szklanki chichy, żeby być gotowym na powrót do domu. Tego samego dnia poszliśmy do centrum miasteczka Ollantaytambo, żeby spróbować kui, czyli pieczonej świnki morskiej, która w Peru uchodzi za wyjątkowy przysmak. Coś jak nasz schabowy w niedzielny obiad, tylko bardziej egzotyczny. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.